Totalnie rozwaliło mi czaszkę. Zobaczcie, za jaką kotarą muszę stać. Słońce jest, to najważniejsze. Muszę już uciekać, bo zatamowałem ruch. Cześć, witam się z Wami trzeciego dnia mojej podróży. Dzisiaj pogoda jest taka bardzo słaba, więc za długo tutaj w tej Chioggi nie zawitam. Natomiast dzisiejszy dzień począłem w miarę wcześniej, bo musiałem zdać dzisiaj ten apartament. Dzisiaj musiałem zdać na apartament o 10:30, bo tak się umówiłem z tutaj człowiekiem, który nam wynajmował, z Michelem. Pozdrawiam Cię, Michel, dziękuję Ci za gościnę, dziękuję, jak nas przyjęłeś. Naprawdę bardzo miło będę wspominał ten pobyt. A mieszkanie miałem w świetnej lokalizacji, w samej centrum Chioggi, blisko do portu, blisko na przystanek tego tramwaju wodnego, czy do restauracji i wszystkich atrakcji, które miało nam do zaoferowania to miasteczko. Na sam koniec odwiedziłem tutaj tą dzielnicę Sottomarina. W wakacje jest to najbardziej popularna tutaj strefa turystyczna. W większości te plaże są płatne, więc na to trzeba być przygotowanym. Nie wiem dokładnie, bo tak średnio mnie to interesowało, ile kosztuje tutaj pobyt na tej plaży. Natomiast na samym końcu przy falochronie mamy możliwość tutaj plażowania za darmo, ale to jest bardzo mała strefa. Na 5 km to jest może pewnie kilkaset metrów. Wzdłuż plaży, tutaj z tyłu za mną, tak jak widzicie, tutaj ta cała linia, no dalej, jeszcze dużo dalej, 5 km wzdłuż plaży ciągną się hotele, restauracje, apartamenty, trochę starsze, trochę nowsze, takie bardziej nowoczesne. Każdy by tutaj, myślę, że znalazł coś dla siebie, czy tam nawet w głąb miasteczka wynajął, czy tak jak ja wynajął sobie w centrum Chioggi i tutaj doszedł, bo tu jest około, nie wiem, 15-20 minut na piechotę, żeby dojść. No bo i tak w sumie w ciągu dnia całe życie się toczy tutaj turystyczne, natomiast wieczorami wszyscy tutaj ciągną do tej starej części miasta, do Chioggi, właśnie tam, gdzie ja mieszkałem. Tam życie tętni nocami. Jeszcze na sam koniec dodam, że można tutaj też przyjechać kamperem. Są dwa największe takie kampingi, Camping Paradiso i Camping Internazionale, i też w taki sposób można tutaj sobie odpoczywać, biwakować, plażować. Myślę, że to już czas pożegnać Włochy, pożegnać Chioggię. Zobaczcie, pogoda jest, tak jak widać, dosyć zimno, już mi głowa zmarzła. Ruszam w trasę do Francji, czekam jakieś 6,5-7 godzin drogi, więc nie ma co przedłużać. Wszystko, co chciałem Wam przekazać, przekazałem i to, co mogłem w tak krótkim czasie, to Wam pokazałem. Do zobaczenia z następnej lokacji. Cześć! Jesteśmy już w mieszkaniu, które wynająłem. Zobaczcie, tak wygląda. Kurczę, całkiem spoko. Całkiem spoko. O, tak wygląda łazienka. Też w porządku. A tak wygląda. O, tak wygląda wyjście na balkon. Jakoś tak słabo, stabilnie to stoi, ale tu mamy widok na miasteczko, miał być widok na morze, no ale widocznie nie można mieć wszystkiego. O Jezu, jak tu ciasno. Całkiem spoko, jest ok. O, tak to wygląda. Zobaczcie, jak wygląda poprawność polityczna, do czego to doprowadza, że półki z piwem są w markecie zasłonięte firankami. Nieźle.
Zobaczcie, za jaką kotarą muszę stać, żeby wybrać jakieś piwo, winko, serki, jakieś przekąski mam, ale szok, no szok, żeby do czegoś takiego doprowadzić, żeby musiał stać za zasłonką i wybierać sobie piwo na wieczór, to jest coś niesamowitego. Jestem już w Nicei, powiem Wam krótko, dwie rzeczy zszokowały mnie totalnie rozwaliło mi czaszkę, ale powiem Wam od początku. Przyjechałem tutaj do Nicei, do Francji, no i oczywiście znalazłem sobie jakąś tam knajpę, w której niedrogo można coś skonsumować, nawet fajne takie rzeczy, coś innego niż pizza i makarony. Ale po dotarciu do tej knajpy okazało się, że jest zamknięta i jest mały problem. No ale znowuż to też nie był taki, wiecie, problem, którego nie da się przeskoczyć. Znaleźliśmy gdzieś knajpę, niedaleko knajpę. No taki kebab, powiem Wam, całkiem dobry. Zjedliśmy, poszliśmy na kwaterę, zaczęliśmy rozpakowywać się. No i tam uznaliśmy, że nie wychodzimy dzisiaj wieczorem, bo już jest dosyć późno, w tej chwili jest jakaś w pół do 9, może później. Ale mówię, jak nikomu się nie chce, to chociaż ja wyskoczę sobie na wino, jakieś kupię, czy jakieś piwo, jakieś przekąski mam. Natomiast pierwsze, co mnie zszokowało, to tak jak Wam pokazywałem, te zasłonki, zasłonięte kotary na, czekajcie, tutaj minę ludzi, zasłonięte kotary na alkoholach, na piwie. Trochę byłem zszokowany, nawet dosyć mocno, że takie rzeczy mają miejsce. No ale nic, wszedłem za tą kotarę, wybrałem sobie piwo, wybrałem sobie wino, trochę mi się zeszło, bo to wszystko po francusku. Wiadomo, że człowiek nie zna tego języka. No ale w końcu jak coś sobie wybrałem, byłem zadowolony, poszedłem do kasy. A tu taka historia, że przyszedł gość, powiedział, że nie sprzeda mi tego ani piwa, ani wina. A ja w szoku stoję przy tej kasie, mówię, co jest grane. A on do mnie wyskakuje, mówi, że jest godzina, już jest po 8 i jest kompletny zakaz tutaj sprzedawania alkoholu. Więc powiem Wam, firanki to jest nic. Ta druga informacja jeszcze mocniej mnie zaskoczyła, zdemolowała. Idę zobaczyć do jakiegoś prywatnego tutaj sklepu, może tutaj będę mógł zakupić jakieś piwo, jakiś taki nie za mocny alkohol, żeby sobie odpocząć, posiedzieć na balkonie i podziwiać panoramę Nicei. No nic, następna próba, zaraz zobaczymy, czy się uda. Misja udana, kupiłem to, co chciałem i zobaczcie jaka to jest głupota, że dwa sklepy dalej, tam dwie ulice dalej, nie mogłem kupić ani piwa, ani wina, bo jest zakaz wydany przez miasto, a tutaj u tego gościa, co ma nocny, zresztą ja u niego nawet 2 lata temu, jak tutaj byłem, jak zwiedzałem Nicę, to też u niego kupowałem jakieś tam piwko czy coś po nocy, bo to jest jakiś taki gość chyba z Rosji, który tutaj prowadzi sklepik i całkiem tutaj prężnie, on chyba całą noc nawet jest czynny, powiem Wam, ale nie o to chodzi, zapętliłem się znowu. Powiem Wam tak, no, totalna głupota wydawać zakaz sprzedaży alkoholu w takich, nie wiem, to chyba był państwowy sklep, taki spożywczy, taki mały market, a 2 ulice dalej sprzedają normalnie alkohol, tylko dobijają Ci, wiecie, zamiast kupić zgrzewkę piwa za 5 euro, to kupujecie za 7 euro, on zarabia, a oni tracą. Nie wiem, gdzie tu jest sens, gdzie tu jest jakaś logika tego całego prawa. No ale nic, poradziłem sobie z tym. Kończę na dzisiaj, idę ustalać plan na jutro i jutro coś więcej nagram, bo dzisiaj 6,5, nie, nawet 7 godzin zajęła mi cała trasa tutaj do Nicei, więc praktycznie nic nie ponagrywałem, tylko to, co rano w Chioggi, co widzieliście już. I dzisiaj to też trochę wiatr się zerwał, więc nawet tego drona nie wzniosę, żeby nawet się przelecieć. Więc od jutra ruszam pełną parą, zaczynam eksplorować Nicę i będę chciał jak najwięcej ciekawych rzeczy Wam pokazać w jutrzejszym odcinku. I nie wiem, czy to będzie na tym samym vlogu, który teraz oglądacie, czy to będzie kolejny vlog. Za chwilę na pewno się dowiecie, za chwilę będzie albo koniec odcinka, albo kontynuujemy dzień następny na tym samym vlogu. Do zobaczenia, na razie, cześć!
Witam się z Wami czwartego dnia mojej podróży. Poranek w Nicei był dosyć rzeźki, dosyć zimny. Robi się coraz cieplej, myślę, że około 15 stopni powinno być dzisiaj. Plan na dzisiejszy dzień wygląda następująco. Chciałbym pojechać tutaj do ogrodów egzotycznych, które znajdują się tam wysoko nad Niceą i chciałbym też zobaczyć, jaki jest widok z tych ogrodów botanicznych, bo podobno jest przepiękna panorama miasta, możliwa do zobaczenia z tamtego miejsca. A także chciałbym zwiedzić takie zabytkowe, średniowieczne miasteczko z kamienia Villefranche-sur-Mer. Dodatkowo chciałbym namierzyć willę Leopolda. Jest to druga najdroższa willa na świecie. Kosztuje $500 milionów, więc no fajnie by było odwiedzić to miejsce. Kolejnym punktem, który chciałbym zwiedzić, to jest willa Nel Cotte. Jest to willa, w której Rolling Stonesi nagrali swoją jedną z najsławniejszych płyt, a jaką to Wam powiem, jeżeli dotrę do tego miejsca. Ponadto odwiedzając miasteczko Eze, chciałbym Wam pokazać zamek, w którym odpoczywał Walt Disney, a także chciałbym udać się do miejsca, w którym Arystoteles Onassis oświadczył się byłej żonie prezydenta USA Jacqueline Kennedy. Zamek ten też ma polskie takie smaczki, dlatego że przez dłuższą chwilę był własnością Jana Kulszyka, a kto wie, być może nadal jest w jego posiadaniu. Zamek ten nazywa się Château de Madrid. To są takie pokrótce punkty kluczowe, które dzisiaj mam w planach. Natomiast też chciałbym się trochę pokręcić tutaj po Nicei, po Starym Mieście, po promenadzie Anglików. Chciałbym też odwiedzić lotnisko, przynajmniej kawałek podejść tutaj w stronę lotniska, bo lotnisko znajduje się na samym wjeździe do Nicei, a wygląda to dość spektakularnie i nietypowo, a jak dokładnie to wygląda, to Wam pokażę w dalszej części odcinka. Z tego, co Wam wcześniej mówiłem, już wiecie, że w Nicei byłem wcześniej. Byłem raz tutaj 2-3 lata temu, też dosyć krótko, ale obiecałem sobie, że jak będę miał taką możliwość, to tu wrócę, bo to miasto tak bardzo mi się podoba. Ci ludzie, te miejsca tutaj, te uliczki, w ogóle cały krajobraz i cały ten klimat w tym mieście jest naprawdę zachwycający i z chęcią tu wrócę. Jak byłem tutaj wcześniej, te 2 lata temu, no to było trochę cieplej, było tam około 20 stopni. W tej chwili jest może, nie wiem, 10-12 stopni. Może się w ciągu dnia trochę ociepli, no ale to nie przeszkadza mi to w zwiedzaniu, nawet może jeszcze lepiej. Słońce jest, to najważniejsze. Widzicie, jak pięknie nie pada, więc aż się chce chodzić i zwiedzać. Idę teraz po resztę mojej załogi, po moją rodzinkę, bo ja jak zwykle wyszedłem na chwilę tylko bilet parkingowy dokupić, a zaginąłem na kolejną godzinę. Tak więc biorę farajnę, pakujemy się w auto i lecimy zwiedzać, póki jest słońce. A słońce zachodzi szybko, jest zima, więc pewnie 16-17 już będzie ciemno, więc trzeba się spieszyć. Miejscówkę naprawdę wynająłem fajną, to jest tutaj te 3. piętro w tym budynku i zobaczcie, jak blisko jest do plaży i do promenady Anglików. Praktycznie jestem w samym centrum Nicei, a myślę, że koszty są niewiele większe niż jakaś kwatera w Zakopanem czy w innym miejscu w Polsce, bo to jest tam, wyszło mi za 2 dni, za 2 noce 500, bodajże 50 zł za 2 noce, więc porównajcie sobie z cenami w Polsce i zastanówcie się, czy warto przepłacać i siedzieć w deszczu w pogodę, która w tej chwili jest u nas.
Jestem już tutaj w średniowiecznym miasteczku Eze, które budową, tak jak widzicie, bardziej przypomina zamek niż miasto. Powiem wam, że znaleźć tutaj to wejście do ogrodu egzotycznego wcale nie jest takie łatwe, ale żeby wam było łatwiej, to pokazuję wam, jak tu dojść. Jestem już w tym ogrodzie botanicznym. Powiem wam, że tu dzieje się magia. Naprawdę warto wpaść i rozejrzeć się dookoła i pooglądać te rośliny, które otaczają cię, które są w parku. No i oczywiście zobaczcie, jaka jest panorama z tyłu. Ogród egzotyczny zwiedzony, wejście kosztowało 5 euro, dzieci do lat 12 nic nie płacą. A teraz udam się w poszukiwaniu jednego z najdroższych domów na świecie oraz willi Rolling Stonesów. Miasteczko Eze słynie nie tylko z tego ogrodu egzotycznego, ale też znajdują się tu dwie wytwórnie, sławne wytwórnie perfum i mydeł, Fragonard i Galimard. To jest jedna z nich. Nie wiem do końca, gdzie jest Galimard, ale przynajmniej chociaż jedną z nich wam pokażę. Podobno na jedną z nich nawet można jakoś bezpłatnie dostać się na linię produkcyjną, zobaczyć, jak to wygląda, ale z tego, co widziałem, to chyba dzisiaj było zamknięte. Całe miasteczko, widzicie, jest nieduże, tu chyba zaraz się tam kończy ta miejscowość. Tak naprawdę głównym tutaj centrum, epicentrum turystycznym jest ten miasto-zameczek, który widzicie w tle, i tutaj właśnie na samej górze znajdują się te ogrody egzotyczne. A teraz idę do samochodu i jadę dalej. Tutaj za tym głównym salonem, gdzie wystawiane są, sprzedawane kosmetyki, tutaj mamy wjazd do perfumerii, do tej linii produkcyjnej. Tu możemy sobie zwiedzić tą fabrykę perfum i zobaczyć, jak powstają znane kosmetyki, znane perfumy, które są sławne na całą Francję. Około kilometra od willi Rolling Stonesów. Jest ona mniej więcej gdzieś tutaj i zamierzam dotrzeć jak najbliżej się da. Słuchajcie, namierzyłem willę Nelcotte. Willa się nazywa Nelcotte. Jest to willa, którą Keith Richards wynajmował od kwietnia 1971 roku do marca 1972 roku i tutaj powstała płyta, jedna chyba z takich ciekawszych, z najsławniejszych płyt Rolling Stonesów, a mianowicie Exile on Main Street. Chciałem to miejsce znaleźć, bo lubię kawałki Rolling Stonesów, natomiast nie lubię tak bardzo, jak moja mama lubi, i tutaj ze specjalną dedykacją dla mojej mamy. Pozdrawiam się, mamo, zobacz, gdzie twoi ulubieńcy nagrali jedną z płyt. Postaram się jeszcze jakoś dolecieć dronem, ale sądzę, że sygnał jest poblokowany,
i myślę, że za długo tutaj też nie ponagrywam, dlatego że przypuszczam, że za chwilę ochrona się zajmie moją skromną osobą. Słyszę, że już coś tam trzaska w oddali, więc przypuszczam, że już są w drodze. Jednak nie było tak straszno i młody chłopak tutaj wyjeżdżał, bodajże to była Tesla, sam nie wiem, bo tak to wszystko się potoczyło. Pogadałem z nim chwilę, potwierdził mi, że to była kiedyś willa Rolling Stonesów. Muszę już uciekać, bo zatamowałem ruch. Była to willa Rolling Stonesów w latach 70. I chwilę z nim pogadałem. Bardzo fajny, miły gość, młody chłopak na tablicach rejestracyjnych z Monako. Tutaj za mną około 4-5 minut od tej willi Rolling Stonesów znajduje się kolejna willa, którą niestety nie mogłem nagrać dronem, bo jest to wszystko tak okamerowane, pilnowane. No i generalnie tutaj jest trochę zabronione, żeby latać tutaj nad nimi, więc nie będę ryzykował, nie będę nagrywał, ale uwierzcie mi, tutaj za mną z tyłu, za plecami jest najdroższa chata na świecie. Aktualna cena za nią wynosi 315 milionów funtów. Jest to gruba waluta, ale podobno nie brakuje chętnych i są tutaj kandydaci do przejęcia tej posesji. Tutaj do tego miasteczka, tak jak widzicie, jestem na peronie, możemy dojechać koleją. Pociąg z Nicei kosztuje 2 euro i jedzie około 6 minut. Natomiast drugim środkiem lokomocji, którym możemy tutaj dotrzeć do tego pięknego miasteczka, jest autobus linii 607. Jedzie 15 minut i koszt to jest 2,5 euro. Bardzo fajne miasteczko, przepiękne budynki, apartamenty, hotele czy pałace, które zaczynają się tutaj od samej góry, a schodzą w dół tutaj do stacji kolejowej i z drugiej strony do morza, do plaży. Tutaj zaraz za torami jest ta plaża, którą na przebitkach Wam pokazywałem. Dodatkową atrakcją tej plaży jest to, że pływają tutaj takie ławice ryb, jest mega czysta woda i jak weźmiecie ze sobą trochę chleba i rzucicie parę okruchów do wody, to za chwilę obok siebie macie całe gromady ryb. Na tyłach lotniska jest taka mała zatoka i widzę, że są tutaj takie boiska do gry w bóle. Część osób
W większości w podeszłym wieku tutaj widzę gra w tą grę na jednym boisku, tutaj widzę na górze jest drugie boisko, a część osób uprawia wędkarstwo, tam za tymi krzakami, a nawet może się przejdę, zobaczycie, pokażę Wam, łowi ryby. O, widzicie? Tam jest dwóch gości, tam jeszcze jeden w oddali między kamieniami siedzi i łapie ryby i tam jeszcze taka cała ekipa, widzę, też trochę siedzi, trochę coś tam, coś gryzą, coś piją, wędki zarzucili i takim czas w tygodniu mija. Słońce już powoli zachodzi. Tam daleko w oddali, tam gdzie widać zachodzące słońce, jest lotnisko. A lotnisko, powiem Wam, że jest bardzo specyficzne, bo tak jak widzieliście, jak się wjeżdża do miasta, stoją normalnie, tak jak ludzie u nas parkują samochody na parkingach pod blokiem albo gdzieś na jakichś, wiecie, parkingach strzeżonych, tak tutaj takim parkingiem strzeżonym jest lotnisko dla prywatnych samolotów. Oprócz tego odbywa się taki też normalny ruch turystyczny czarterowymi samolotami. Jest ponad 50 linii lotniczych współpracuje z tym lotniskiem. W ogóle samo lotnisko jest ciekawie zbudowane, bo dwa pasy zachodzą tutaj w morze. O, nawet coś leci. Dwa pasy wchodzą w morze i z jednej i z drugiej strony. Świetnie jest skomunikowane z miastem, bo są 4 stacje kolejowe i tutaj wszędzie po okolicy możemy dostać się pociągiem, a także te połączenia kolejowe rozchodzą się na całą Francję. Dodatkowo powiem Wam, że można także samochodem tutaj dostać się na lotnisko. Są parkingi krótko, długoterminowe, a także autobusem. Bilet kosztuje bodajże 3,50 € i autobusy kosztują co 15 minut. Na koniec Wam jeszcze powiem, że to lotnisko jest trzecim pod względem obsługi pasażerów we Francji. Mam dane z 2019 roku, no to w 2019 roku to lotnisko obsłużyło ponad 15 milionów pasażerów, więc całkiem nieźle.